Dzień dobry kochani. Dzisiaj 18 grudnia 2025 roku witam się z Wami z jednego z największych lotnisk na świecie, z Istanbul Airport. Dzisiaj zobaczymy, jak to lotnisko wygląda w środku, no i jakie są ceny, dlatego że Istanbul Airport słynie z bardzo wygórowanych cen. Chodźmy zobaczyć, jak to wygląda. Po wejściu na płytę lotniska musimy przejść przez taką pierwszą wstępną kontrolę bezpieczeństwa. Tego na lotniskach w Polsce nie ma, ale zawsze lepiej bezpieczniej niż mniej bezpiecznie. Także trzeba też pamiętać o tym, żeby przybyć tutaj troszeczkę wcześniej, żeby mieć czas właśnie na tą pierwszą wstępną kontrolę, bo są do niej kolejki. No dobrze, odprawa bagażowa zaliczona. Teraz krótko o lotnisku. Lotnisko zostało otwarte w 2019 roku, po niespełna 4-letniej budowie. Wcześniejsze lotnisko to było lotnisko Atatürka, ale tak jak rozszerza się Stambuł, tak też rozszerzają się jego potrzeby i lotnisko Atatürka nie było już wystarczające. Dlatego została podjęta decyzja o budowie zupełnie nowego lotniska. Lotnisko ma niecałe 1,5 miliona metrów kwadratowych, co równa się przeciętnej wielkości niejednego miasta w Polsce. Obecnie lotnisko obsługuje około 90 milionów pasażerów, ale docelowa przepustowość lotniska to 200 milionów pasażerów. To lotnisko jest tak naprawdę małym miastem w mieście, dlatego że teren lotniska jest ogromny. Poza tym jest tutaj ponad 100 restauracji oraz setki sklepów z odzieżami najdroższych marek, ale także lokalnymi pamiątkami. Dzisiaj przejdziemy się po hali odpraw międzynarodowych i zobaczymy, co tutaj można znaleźć. No i jestem już po drugiej stronie. Wszystko poszło sprawnie. Standardowo, tak jak na każdym lotnisku, najpierw trzeba przejść odprawę bagażową, potem odprawę paszportową, a zaraz za nią jest następna kontrola bezpieczeństwa. Nie wiem, czy to już jest teraz standard na wszystkich lotniskach na świecie, ale tutaj akurat nie trzeba wyciągać elektroniki z plecaków czy z bagaża. Także udogodnienie na pewno. Za mną fajny Mercedes. Słuchajcie, lotnisko jest ogromne. Trzeba tutaj na pewno przyjechać kilka godzin przed odlotem, żeby dać sobie czas stania w tych wszystkich kolejkach do odprawy, do kontroli. No i plus sama płyta tutaj, hala odpraw jest ogromna, więc też trzeba liczyć kilkanaście bądź też kilkadziesiąt minut na dojście.
ale tak naprawdę no, lotnisko poza tym, że jest ogromne, jest naprawdę śliczne, bo bardzo podoba mi się, jak zostało ono zaprojektowane. Jako ciekawostkę dodam, że styl tych sufitów, to w jaki sposób jakby ten sufit faluje, ma przypominać falę Bosforu. No i obiecałam oczywiście, że zobaczymy, jakie tutaj są sklepy, jakie są ceny, więc no, popatrzmy teraz. No i słuchajcie, duty free, czyli strefa wolnocłowa. Widać, że no już świąteczne dekoracje. No i zobaczymy, co tutaj mamy. 120 euro. Ceny będą najprawdopodobniej podane w euro. Ruski standard 31 euro, Cekirdarak 33 euro. Proszę, jakieś szampany chyba. No i kosmetyki. Chcemy zobaczyć, co tutaj jeszcze jest. Hermes. Cen niestety nie ma podanych. Tutaj Chloe. Nie wiem, jeśli interesujecie się perfumami, możecie po prostu sprawdzić, czy to są dobre ceny, czy nie. Nie mam pojęcia. No i sprawdzamy Chanelki. 120, 130, 150, 100 euro. Idziemy dalej, kosmetyki. Ale nie ma cen, ceny są tutaj niżej. 50, 45, 47 euro. Dior, Armani, Clinique, Lancôme, Valentino, Haribo. Dwie paczki w cenie jednej. Jedna za 16,90 euro, dwie za 25 euro. No, ceny są wysokie. Mała baklawa 30 euro. Tutaj jakaś większa specjalna oferta 40 euro. Wódka Beluga 61 euro. Smirnow 17, specjalna oferta, duży Smirnow.
Raki tureckie 35 euro, jenie raki. Tutaj promocja 25 euro. Tutaj jeszcze spójrzmy na lokum. Lokum 40 euro. 30 euro, zależy jakie. Sobie jeszcze ceny jedzenia, gdyby ktoś chciał na przykład jakąś kanapkę. 590 lira, 600 lira, 590, 590 z salami, z serem, z kurczakiem 600. Simit, moi drodzy, 120 lira. 20 lira można w mieście kupić za 20 lira. Wow. 170 simit z ziarnami słonecznika. Muffinki 330 lira. Czekoladowe również. Woda 85 lira. Ja mam ciekawostkę tutaj. Jest takie stoisko. Tam na tym stoisku można wcisnąć przycisk i jeśli ma ktoś pytania, to połączy się jakby z takim operatorem, z asystentem, z osobą na żywo, który jest po drugiej stronie kamery, która pomoże Wam odpowiedzieć na pytania, które macie. Mogą to być pytania dotyczące tego, gdzie jest Wasza bramka, Wasz gate, czy na przykład jak skorzystać z darmowego Wi-Fi. Tak nawiasem mówiąc, jeśli macie aplikację Turkish Airlines, no to przyszła mi właśnie zaraz po odprawie wiadomość, że spokojnie mogę korzystać z darmowego Turkish Airlines Wi-Fi. Tutaj na dole znajduje się Yotel, czyli lotniskowy hotel. Są też sleep pody, można wynająć na godzinę, 2, 3 i tak dalej, jeżeli macie potrzebę odpocząć. Jest też tam w tamtej części Iga Lounge, czyli Istanbul Grand Airport Lounge. To jest taka loża, z której można skorzystać mając Priority Pass. Można też wykupić dostęp na 3 czy 4 godziny. Chyba najtańszy pakiet to 90 euro. A teraz wchodzimy do LC Waikiki, turecka marka odzieżowa, ogólnodostępna, sieciówka. Zobaczymy, czy ceny są mniej więcej takie same jak w sklepach. €25 za takie kamizelki.
Tutaj taka kurteczka ala skórzana, 33 euro. Kozaczki, 65 euro. Spodnie, dżinsy, 16,95. No takie ceny ok, można powiedzieć. Futerka 50, prawie 7 euro. Kurtki z tego co widzę 45 euro. No takie ceny. No wiadomo, że trochę droższe niż w takich normalnych sklepach. No ale to jest Istanbul Airport. Zestawy śniadaniowe. Bajgle 300 lira. Tost z podwójnym serem 300 lira. Podwójny cheeseburger w zestawie 974 lira. Wow. McChicken 924 lira. Podwójny Big Mac 1149 lira. No, masakra. A osobno Big Mac 750 lira. Quarter Pounder 775. Wow. McCrispy Chicken 725. Podwójny cheeseburger 725. Zwykły hamburger 525 lira. Brawo. Pójdziemy jeszcze zobaczyć, jak to wygląda w Subwayu, czy w Popeju na przykład. No tutaj chicken fajitas 16,5 euro. No tutaj ceny są chyba podobne, może troszkę tańsze. A Subway? Tutaj też ceny w euro. Taki klasyk veggie 10,5 euro. Wow. 16 Subside. Tutaj mamy pizzę na kawałki. Wegetariańska 7,50, a w zestawie 14. 7,50, 7,50, 7. Thank you. I Popeyes. Thank you. Popeyes. Co tutaj mamy? Sandwich menu. XL sandwich 18,50. Chicken 16,50 euro. Maxi menu 24,5. Teraz jesteśmy w jednym z moich ulubionych punktów tutaj na lotnisku i Old Bazaar, czyli Stary Bazar. Lubię tutaj te wszystkie takie tradycyjne pamiątki
suweniry i baklawę, lokmę i takie tradycyjne wybory. Zobaczymy, jakie ceny tutaj są. Kolonia. Matko, jakie ceny. Grecka kawa. Mehmet Efendi. 21,90 euro. Malatia Bazary. Moja bramka już się wyświetliła. B8B. Idę do bramki. No, słuchajcie, jestem już pod bramką. Kurczę, duże to lotnisko, naprawdę się schodziło. Musicie pamiętać o tym, tak jak wspomniałam wcześniej, że no, lotnisko jest ogromne, to jest miasto w mieście i trzeba kilkanaście lub też kilkadziesiąt minut na to, żeby dojść do swojego gate'u. Także mam nadzieję, że udało mi się pokazać Wam trochę cen na lotnisku w Stambule. Lotnisko jest drogie, no nie ma co ukrywać. Przebicia są a czasami kilkunastokrotne. No ale to jest lotnisko, wiadomo. Dziękuję na dzisiaj. Do usłyszenia następnym razem. Pa, pa.